że jeden naród może wyrżnąć, unicestwić wszelkimi metodami, najbardziej zbrodniczymi drugi, bo jemu się to należy, bo buduje w ten sposób przestrzeń życiową. Te ideologie były zbieżne, współpracowały ze sobą. Na skutek porozumienia III Rzeszy Niemieckiej, Związku Sowieckiego wybuchła II wojna światowa. Najstraszliwsza wojna w dziejach świata, która kosztowała ludzkość kilkadziesiąt milionów ofiar. Do 22 czerwca Związek Sowiecki, III Rzesza są w symbiozie, wspomagają się. Związek Sowiecki służy surowcami, żywnością, zbożem. Następuje wymiana ludności, przekazują sobie jeńców. Na przykład Sowieci przekazują polskich jeńców, którzy pochodzą z Wielkopolski, z Pomorza, ze Śląska, a Niemcy oddają tych pochodzących z terenów zajętych przez Związek Sowiecki. Ścisła współpraca. Nie było żadnych problemów między nimi. Później dwóch potwornych zbrodniarzy pokłóciło się. Wytworzyło się takie przekonanie, że nazizm jest czymś złym, a komunizm jest czymś szlachetnym. Oni dobrze chcieli, im tylko po prostu to nie wyszło, ale oni chcieli dla ludzi dobrze. Gdyby to odwrócić, to równie dobrze naziści chcieli dobrze, tylko im nie wyszło, a komuniści chcieli źle. Jedni i drudzy byli siebie warci. Ale warto w tym wszystkim pamiętać o tych rzeczach podstawowych, o faktografii. Jedwabne to jest tak jak w soczewce, to są polskie losy. Okupacja sowiecka do 1941 roku, do czerwca, to są setki ofiar ludzi wywiezionych na Syberię, często całymi rodzinami. To jest pozbawienie ich całkowicie dobytku. W miejsce, gdzie mieszkali, ich domostwa, ich majątek zajmują miejscowi aktywiści komunistyczni, głównie milicjanci żydowscy. Wchodzą w to mienie. Pierwszy rabunek, jaki ma miejsce, następuje właśnie w ten sposób. Przy tych wywózkach, przy tworzeniu list, przy wskazywaniu, kto pochodzi z reakcyjnej rodziny, kto ma jakieś zaszłości polityczne, to musieli to robić miejscowi. Sowieci tego nie wiedzieli. Wchodząc w 1939 roku nie mają terenu rozpoznanego, ale mają swoją agenturę, mają miejscowych komunistów i kolaborantów, którzy w tym pomagają. Stąd jest ta fundamentalna sprawa, ten spór o zachowanie się ludności żydowskiej. Strona żydowska to neguje, że to jest nieprawda. A tam pojedyncze osoby, gdzieś to się wszędzie zdarza. Oczywiście, tylko że to nie były pojedyncze osoby. Skala tego jest bardzo duża. Te bramy triumfalne, ta żydowska milicja, te czerwone opaski, ten Żyd siedzący na furmance, pilnujący polskiej rodziny, wiezionej z tych okolicznych miejscowości do Łomży, na centralny plac, gdzie ładowano tych ludzi do bydlęcych wagonów. To jest coś, co w tych rodzinach pozostało. Tych wywiezionych, wywożonych, jak też tych, którzy to widzieli. Te spory będą trwałe. Tylko o tych wszystkich sprawach trzeba mówić spokojnie, z godnością i prawdziwie. Nie nadużywać pewnych rzeczy, nie wymyślać, bo tu zbyt wiele jest prawdy, żeby jeszcze to obudowywać rzeczami nieprawdziwymi. Trzeba wszystko pokazywać w prawdziwych proporcjach. I Jedwabne jest właśnie taką soczewką. Mamy tą masową kolaborację. Z drugiej strony mamy właściwie pierwszy opór. Organizacje konspiracyjne, które tworzą się tu, na tym terenie, od pierwszych dni okupacji sowieckiej. Istnieje polska partyzantka, tu istnieje polskie podziemie, istnieje siatka organizacyjna, są struktury Służby Zwycięstwu Polski, później Związku Walki Zbrojnej, później już od 1942 roku Armii Krajowej. Ta ziemia cały czas krwawi, daje daninę krwi. I w tej chwili powstaje to przekonanie w świecie, że Polacy to jest taki naród, który z ochotą na własne żądanie przystąpił do Holokaustu, wziął w tym udział. Na czym to miało polegać? To się opiera na wersji tego fałszywego świadka, o którym wspomniałem, ale także kilku innych świadków, którzy prawdopodobnie za Wassersteinem opowiadają te rzeczy bałamutne, nieprawdziwe. Jak to się odbyło? Otóż 23 czerwca 1941 roku wkraczają Niemcy. Gdyby to było tak, że Polacy są przepojeni nienawiścią, to powinni przystąpić do pogromów ludności żydowskiej. Panuje bezhołowie, nie ma polskich władz, bo są zniszczone przez Sowietów. Sowieci uciekli, nie ma władz sowieckich, nie ma jeszcze władz niemieckich. Okupant wchodzi, ale nie tworzy jeszcze żadnych struktur. Jest okres 10 dni do 2 tygodni całkowitego bezhołowia, bez władzy. Są jakieś tam tymczasowe posterunki żandarmerii, jakieś rachistyczne
zarządy poszczególnych miejscowości, ale ta trwała administracja niemiecka dopiero się tworzy. Jest to okres całkowitej bezkarności. Gdyby ci ludzie chcieli dokonywać pogromów, zrobiliby to i nikt by im w tym nie przeszkadzał, nie byłoby to nagłaśniane. To jest to, co ma miejsce na Ukrainie w Związku Sowieckim. To, co ma miejsce na Litwie, gdzie miejscowi załatwiają miejscowych Żydów. Niemcy praktycznie na Ukrainie zdążyli na końcówkę, na to, co przedtem robili ukraińscy nacjonaliści. Są rzeczy, o których trzeba mówić. Tu tego nie ma. Jest kilka przypadków samosądów, w większości dokonanych na ludziach nieżydowskiego pochodzenia, na Polakach. Ci, którzy kolaborowali z Sowietami, ci, którzy dokonywali tych wywózek, pomagali w tym, wskazywali Sowietom, na tych osobach są popełniane samosądy. Ale to jest kilka takich przypadków. Nie jest to skala wielka. Co się dzieje, że nagle 10 lipca powstaje coś, co miało podłoże wcześniej, rzekomo wywodzi się z polskiego antysemityzmu, z nauczania Kościoła, tak jakby to była doktryna moralna Kościoła, że wszystkich obcych to można i trzeba eksterminować, mordować na wszystkie sposoby. To jest ta narracja światowa, która cały czas trwa, a przecież nic takiego nie miało miejsca. Co się wydarzyło 10 lipca? Otóż Wasserstein i za nim inni powtarzają rzecz, która jest bajką, jest całkowicie zmyślona. Oto przyjeżdża 8 gestapowców 2 samochodami osobowymi, spotykają się z tymczasowym zarządem miasteczka. Jest niemiecki tymczasowy burmistrz, jest tymczasowy posterunek żandarmerii niemieckiej, to już zaczyna funkcjonować. Gestapowcy przyjeżdżają, mówią, tu mieszka wielu Żydów. To są w większości rzemieślnicy. Ludzie, którzy uprawiają zawody, które nam są potrzebne. My tych ludzi wykorzystamy dla chwały III Rzeszy do pracy, tak jak to robimy gdzie indziej. A Polacy mówią, nie, my się na to nie zgadzamy. My ich wszystkich wymordujemy i zamiast ich pracy damy pracę własną. Jak jest kowal żydowski i my go zabijemy, to w to miejsce przyjdzie kowal polski. Jak jest krawiec żydowski, to my go zamordujemy i w to miejsce damy krawca polskiego. Niemcy opuszczają ręce, widzą, że nic się nie da zrobić, godzą się z sytuacją i odjeżdżają. I wtedy Polacy przystępują do mordowania ludności żydowskiej. Gdy taką opowieść czyta się w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, w Afryce, w Ameryce Południowej, w Australii, to może to brzmieć wiarygodnie. Kto zakwestionuje jakiegoś Wassersteina, kto będzie badał, czy on był, widział, cokolwiek na ten temat wie. Jest książka, wydana w poważnym wydawnictwie, obudowana przypisami, są świetne recenzje, jest wokół tego cała aura wytworzona, że to jest znakomite dzieło. Jak w to nie wierzyć? Ale jakie były realia? Ktoś miał w czerwcu 1941 roku przeciwstawić się gestapowcom na terenach okupowanej Europy. Niemcy są u szczytu potęgi. Inwazja na Związek Sowiecki przebiega w sposób nawet dla Niemców niespodziewany. Pokonują dziennie po kilkadziesiąt kilometrów, zdobywają teren, który jest niczyj. Sowieci w popłochu uciekają, nie stanowią żadnych linii obronnych. Wygląda na to, że komuna się rozpada, że III Rzesza będzie wielkim imperium światowym. I nagle jacyś Polacy w jakimś miasteczku, kilka osób przeciwstawia się gestapowcom, którzy bezradni wyjeżdżają i mówią, no trudno, to jak chcecie to róbcie, no my nie mamy na to wpływu, nie możemy wam ani zakazać, ani nic nie możemy zrobić. Jak sobie takie coś można wyobrazić? Jest to coś, co nie mieści się w głowie, jest oczywiście od początku do końca nieprawdziwe. I później cała narracja sprawy Jedwabnego opiera się na fałszach, na fałszywych świadkach, na fałszywych zeznaniach, na fałszywych filmach dokumentalnych, na fałszywych publikacjach medialnych. Od początku do końca w ten właśnie sposób. Ja pamiętam księdza Edwarda Orłowskiego, świętej pamięci, proboszcza w Jedwabnem. Gdy te rzeczy się działy, cała ta kampania miała miejsce, ja tam wielokrotnie przyjeżdżałem, rozmawiałem z nim, przywoziłem mu różne materiały, robiłem z nim także wywiady na ten temat. To był człowiek niezwykle odważny, prostolinijny, ale jednocześnie bardzo mądry. On wiedział, jak się należy bronić, miał argumenty. W związku z tym był atakowany z zewnątrz w sposób nieuprawniony. Atakowany był biskup łomżyński
w 1941 roku, ukrywający się przed Sowietami, gdzie też stworzono legendę, jakoby przychodziły delegacje żydowskie, prosiły, żeby Polacy nie robili pogromu. Biskup Łukomski żądał za to złota. Żydzi to złoto dostarczali, a biskup mówi, no to teraz już możecie bić Żydów, bo złoto już wzięliśmy i tak dalej. Biskupa nie było w tym miejscu, nie było go w Łomży. Nie mógł tak rozmawiać, żadnych delegacji nie przyjmował. I ksiądz Orłowski znał przede wszystkim bardzo dobrze język niemiecki, znał publikacje niemieckie, bardzo dużo na ten temat czytał. Można powiedzieć, że zainteresował się na tyle głęboko, że byłby dla nich dobrym przeciwnikiem. Czy państwo widzieli jakiś wywiad w telewizji z nim? Gdzieś jakiś sposób jakiejś publicznej dyskusji? Nic takiego nie miało miejsca. A ksiądz Edward Orłowski opowiada, jak powstawał na przykład film Agnieszki Arnold pod tytułem Sąsiedzi, oparty na książce Jana Tomasza Grossa i na podstawie fałszywych świadków. Opowiada, że osoby, które w tym filmie były wykorzystane, to były na przykład osoby, ktoś to miał 3,5 roku czy 5 lat i to była osoba niepełnosprawna, nie wstająca nigdy z łóżka aż do połowy lat 50. I ta osoba zeznaje w filmie Agnieszki Arnold, że widziała te obcinane głowy Żydówek, te gwałty, te samosądy, te haki, którymi rozrywano im brzuchy. Obywatel Sielawa biegał po miasteczku i jakimś hakiem potwornym rozrywał tych Żydów na kawałki. To był człowiek, który nie miał nogi, ponieważ nie było wtedy protest, nie stać go było na to, miał przywiązany kawałek deski do nogi. A on ledwo się poruszał. Jak mógł gonić młodych, zdrowych osobników i ich mordować hakiem, jak sam mógł oprzeć się gdzieś o płot i kuśtykać parę kroków. To były tego typu wydarzenia. Osoba uzależniona od alkoholu dostała tanie wino, następnie czytano jej wielokrotnie i głośno relację Wassersteina, a następnie kazano jej opowiadać, co z tej relacji pamięta. I ona to opowiada. I to idzie do filmu. I to w filmie jest pokazane. Film Agnieszki Arnold został pokazany w telewizji publicznej przynajmniej kilkanaście razy. Film pana Janickiego ani razu. Ale film Agnieszki Arnold opiera się na fałszu, na tych właśnie zeznaniach. Osoby uzależnione od alkoholu, jakiejś innej osoby, która też została przekupiona, jak się później przyznała publicznie, dostała kwotę pieniędzy, żeby pewne rzeczy powiedzieć. Osoba na niskim poziomie umysłowym nie bardzo sobie zdawała sprawę, ale później poszła kajać się, co ja zrobiłam. Ale tego już w filmie oczywiście nie ma. I są zeznania ludzi, którzy opowiadają, że byli naocznymi świadkami, jak Polacy biegali po miasteczku z takimi długimi nożami rzeźniczymi wielkości szabli, prowadzili tych Żydów na Kirkut, na cmentarz żydowski, tam ich szlachtowali, mówiąc tak już brutalnie, i wrzucali do dołu, który wykopali i tam ich zagrzebano. To miało być te kilkadziesiąt osób, które później odnajdują się, ale nie na Kirkucie, tylko w obrębie tej malutkiej stodoły, bo to jest mała stodoła. Czyli to wszystko, co na ten temat wytworzono, opiera się na fałszu, na obłudzie i wydobywaniu tylko tych rzeczy, które pasowały do pewnej wersji. 10 lipca jest spór. Jaka jest rola Niemców? Jedni mówią, w ogóle nie było Niemców, Polacy zrobili to sami, na własny rachunek, na własne życzenie. Niemcy tak jakby uciekli ze strachu, nie chcieli na to patrzeć. Inni mówią, że Niemcy byli, ale tylko filmowali i robili zdjęcia. Czyli powstał film. Jeden z Żydów opowiada, że widział ten film w Warszawie. Ten film był później propagandowo pokazywany. Natomiast nikt tego filmu nie odnalazł, ani tych zdjęć nikt nigdy nie odnalazł. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy mało wytwarzali dokumentacji swoich własnych zbrodni. Starali się za sobą zacierać ślady. Jeśli zgromadzili w tej osobie, w tej stodole ileś osób, tak naprawdę nie wiemy ile, tak jak mówię, pierwsza wersja po tych wstępnych badaniach archeologicznych była taka, że to było 150 osób, plus te około 40 osób zagrzebanych wewnątrz stodoły wcześniej, kilka godzin wcześniej, które tam zostały prawdopodobnie rozstrzelane. To jest grupa młodych ludzi, tych, którzy mogliby stanowić jakąś grupę samoobrony, mogliby się opierać, ale oni są w pierwszym rzucie eksterminowani, żeby nie było właśnie tego oporu i tam zagrzebani w tym dole, w stodole. Teren jest wyrównany, następnie wtłacza się tam pozostałą ludność, kobiety, dzieci, starców. Stodoła jest oblana czymś, mówi się, że naftą. Następuje wybuch i w
tym momencie wszyscy tam się duszą, bo właściwie oni nie byli spaleni, dlatego że przez nie wiem ile dni, ale zdjęcia z tych wstępnych badań archeologicznych były publikowane na stronach IPN-u, później całkowicie zniknęły. To nie są szczątki, to nie jest popiół, to są uduszone, wysuszone zwłoki ludzkie. Ci ludzie nie byli spaleni, bo tam nie było materiału tyle, żeby się spalili. Zostali uduszeni. I zgromadzeni byli mniej więcej w 1/3 długości stodoły, tej niewielkiej stodoły. Także nigdy nie mogłoby tam wejść 1600, 1200, 800 czy 500 osób. Fizycznie nie było miejsca. I teraz sprawa tego rzekomego wybuchu, że Polacy oblali to naftą. Tej nafty w sklepie miejscowym było 7 litrów. Nafta jak się pali, to może jeszcze starsze pokolenie pamięta, że to nie jest tak łatwo rozpalić i nigdy nie to nie jest benzyna. Przepraszam panie Leszku, że wejdę słowo, musimy kończyć transmisję radiową. Tu o bardzo bolesnych rzeczach mówił pan Leszek Żebrowski. Czasem trzeba rozdrapać ranę, żeby dojść do prawdy, bo tylko prawda jest ciekawa, jak powiedział Mackiewicz, o ile pamiętam. Dziękujemy słuchaczom Radia Nadzieja za uwagę. My oczywiście w auli pozostajemy jeszcze z naszym gościem, a ze słuchaczami Radia Nadzieja się już żegnamy. To mam nadzieję była dla słuchaczy ważna, pouczająca lekcja historii. To może takie przesłanie jednominutowe do słuchaczy Radia Nadzieja, a my jeszcze tutaj zostajemy, szanowni państwo. Trzeba się uczyć, trzeba szukać prawdy i nie bać się tej prawdy. Jeśli jesteśmy winni, oczywiście będziemy się przyznawać, ale przede wszystkim nie jako zbiorowość. To nie jest tak, że wszyscy Polacy są za wszystko winni. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Ani ja, ani nikt z państwa tu siedzących nie pamięta tamtych wydarzeń, nie byliście uczestnikami, w związku z tym nie odpowiadamy. Gdyby tak było, to wtedy wszyscy odpowiadają za wszystko. Ale jeśli sprawa jest do końca niewyjaśniona, sprawa jest wątpliwa, trzeba zrobić wszystko, żeby do niej wrócić i ją wyjaśnić. Jeśli jest możliwe ustalenie jeszcze sprawców, także ze strony polskiej, czy byli przymusowymi pomocnikami, czy dobrowolnie się do tego dołączyli, jak najbardziej trzeba ich potępić. Ale potępić trzeba wszystkich fałszywych świadków i wszystkich tych, którzy w tej kampanii medialnej wzięli przeciwko nam udział. Nie możemy się na to zgadzać. Kłamstwo należy piętnować, szanowni państwo, i dążmy do prawdy. Wiele rzeczy tutaj zagmatwanych, przekłamanych, jak mówił pan Leszek Żebrowski. Jest jakaś tam nikła szansa, choćby w tych archiwach niemieckich, być może ta prawda taka do końca, choćby była bolesna, wypłynie. Szanowni państwo, może jest jakieś pytanie z sali do pana Leszka Żebrowskiego? Proszę bardzo, ja może podejdę z mikrofonem. Pan Leszek Żebrowski, wyjątkowy pisarz o wyjątkowych tematach, pisze, specjalista główny chyba krajowy na temat Narodowego Sił Zbrojnych. Ja już do pana idę. Proszę chwilkę poczekać. Proszę bardzo. Szanowni państwo, chciałbym trochę właśnie prawdy pokazać już w tym, co wspólnie z jedwabienikami prawie 10 lat temu założyliśmy Towarzystwo Przyjaciół Jedwabnego. Mamy doświadczenie i zaczęliśmy trochę działać. Ten film ogólnie, moim zdaniem, to są stare, ja jestem, jeszcze powiem, urodziłem się w Jedwabnem w 1946 roku. Jak pokazano, i jeden dokument, czyli ci wszyscy, których popędzono do stodoły, to są tutaj. Tutaj są ci ludzie. No, zdobyłem ten dokument. Jeszcze mam i inne. Ale to jest najważniejszy dokument, gdzie
widać z jednej strony i z drugiej strony osoby wojskowe albo policyjne szatki. Tutaj tak, jak się popatrzy szczegółowo, to widać to. To ja ewentualnie można sterować. Ale ja nie mam pytania, bo pan opowiada bardzo dużo, płynnie, ale pan nie, chyba zapomniał, że jest obecność w tej chwili i trzeba chyba coś zrobić, żeby Polska, Jedwabne nie były terenami ludobójczymi. Może o tym trzeba rozmawiać, bo przecież pan Kwaśniewski 10 lipca 2001 roku tak powiedział, mam tutaj dokumenty pewne odnośnie tego, co się stało. Ale to nie będziemy, proszę pana, to ja mogę powiedzieć, ale możliwe, że cała sala chce trochę się dowiedzieć, bo ja mam duże... Tak? Chyba, poczekajcie, powoli. Ale powoli. Mam dokumenty... Powoli, poczekaj pan. Mam... No, przepraszam bardzo, ale może zawsze to spotkanie jest dyskusja. Nie szkodzi, nie dyskusja. Na co dyskusja? Proszę usiąść na moim miejscu. Jeżeli pan mówi o Laudańskimi, prawda? Ja byłem zapiszem u tych panów, poczeka pan chwilę, u panów Laudańskich, u tego, który... Przepraszam najmocniej, ale nie. Ludzie przyszli na spotkanie z panem Leszkiem Żebrowskim, oklaski dla pana Leszka Żebrowskiego. Będzie być może okazja, napisze pan książkę, zaprosimy na spotkanie z panem. Prosimy kolejne pytania, takie pytanie do naszego gościa, do Leszka Żebrowskiego. A panu już dziękujemy. Napisze pan tę książkę, zaprosimy pana. Jest umowa? Jest umowa, dobrze. To, że zakładacie w Jedwabnem jakieś stowarzyszenia, to też ważna rzecz, ale trzymajmy się pewnych zasad. To jest nasze... Jedno zdanie, czyli prawdy tutaj nie ma. Tyle mogę powiedzieć. Nie było to eleganckie z pana strony, po to się spotykamy, żeby o tą prawdę walczyć. Te książki, które pan Leszek Żebrowski pisze, to jest jedna wielka bitwa o... Ale jak państwo widzicie, wolność słowa jest tutaj daleko posunięta, można wiele. Proszę bardzo, jakieś pytanie, ale takie konkretne do pana Leszka Żebrowskiego. Proszę bardzo. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że w Łomży jest takie spotkanie, ja przyjechałem z Ostrołęki. Chciałbym się zapytać, jakie po prostu są cele tej dużej nagonki na Polaków przez różne środowiska żydowskie, międzynarodowe, bo z jednej strony jest to przerzucanie winy z Niemców na Polaków, a z drugiej strony jeszcze są pomysły na różnego rodzaju odszkodowania. Niedawno właśnie w Sejmie było głosowanie w tej sprawie i wszystkie partie poparły, żeby Polska wypłaciła odszkodowania ofiarom Holokaustu, tak jakbyśmy byli na równi winni jak nazistowskie Niemcy. Chciałbym się zapytać właśnie, jakie są cele tej całej nagonki. Dziękuję. Również dziękujemy za pytanie, to było już konkretne pytanie, oddajemy głos pan Leszek Żebrowski. Ja o tym będę mówił tylko trochę później. Najpierw dokończę to. Już niedużo zostało, bo o tej sprawie można mówić godzinami, pokazywać błąd za błędem, fałsz za fałszem, czego byłoby za dużo. Ja to później podsumuję i powiem, ale generalnie to jest sprowadzenie tego do poziomu przede wszystkim finansowego. To, co zrobił Israel Singer, człowiek, który stał na czele Światowego Kongresu Żydów, powiedział w 1996 roku, dopóki Polska nie zapłaci za Holokaust, ja to już mówię takim skrótem, to w grę wchodzą dziesiątki miliardów dolarów, tak długo na arenie międzynarodowej Polska będzie upokarzana i jest upokarzana. I gdyby to była tylko sprawa Jedwabnego, to można powiedzieć, że to są błędy, to jest czyjaś zła wola, ale to jest tak jakby wypadek przy pracy, ponieważ tych spraw jest bardzo dużo. To nie jest sprawa Jedwabnego. Jedną z takich spraw jest Powstanie Warszawskie. Ja tu przywiozłem książkę o paszczy wyborczej, chodzi oczywiście o Gazetę Wyborczą,
gdzie w 50. rocznicę Gazeta Wyborcza napisała, że powstanie warszawskie wyglądało w ten sposób, że powstańcy z AK i z NSZ-u wytłukli mnóstwo Żydów, czyli zginęło więcej Żydów z rąk polskich niż zginęło Niemców w powstaniu. To jest opowieść naukowa za granicą, to jest rzecz trwała. Podobnie jest ze Szyszkami, z wieloma innymi tego typu wydarzeniami. Polska jest stale upokarzana i pokazywana, że jest ciemna, czarno-secinna, zacofana, jest katolicka, niepostępowa. W związku z tym trzeba tę Polskę przerobić na zupełnie inną niż była do tej pory. I to jest to co oni, pedagogika wstydu, jak oni to nazwali. Oni nas biczują po to, żebyśmy się wyparli własnej dumy, żebyśmy zaczęli wstydzić sami siebie i swoich przodków. Tak jakbyśmy nie mieli nic dobrego do pokazania. A jest zupełnie przeciwnie. Jeśli Żydzi mieszkali w Jedwabnem, to nie dlatego, że Polacy ich tam trzymali na siłę w getcie do 1939 roku czy później, tylko dlatego, że uciekali z całej Europy do Polski. To była Zibium Ibeorum. Tam, gdzie były pogromy, gdzie ich wypędzano, nie było dla nich miejsca. To okazało się, że jest jedyne miejsce w Europie, gdzie mieli raj na ziemi, jak to nazywali. Czyli własne szkolnictwo, własną administrację, własny pobór podatków, własną edukację, zwolnienie ze służby wojskowej. To było państwo w państwie. Państwo kachalne, które tworzyło namiastkę społeczności państwowej, nie mając tego państwa. Jeśli Żydzi przetrwali w świecie, to w znacznym stopniu wskutek tego, że Polska im takie warunki stwarzała. Jeśli przez setki lat było to możliwe, jeśli w Polsce Żyd łatwo dostawał szlachectwo za zasługi dla państwa, co w innych krajach było po prostu wykluczone, nie było to możliwe, to w innym świetle wyglądamy, jeśli mamy wiedzę sami o siebie i o własnej historii, a w innym, jeśli my nie wiemy i ktoś nas będzie tego fałszywie wszystkiego uczył. Tylko tragedią jest to, że aktualne polskie władze, nie mówię tylko o tych obecnych, ale to jest to 25-lecie, kiedy powinniśmy mieć rząd, który dba o nasze interesy i walczy o prawdę, nie robi tego. I niestety sprawa Jedwabnego jest takim spektakularnym przykładem. Jak sprawę załatwiono na samym początku, po to, żeby jej nie wyjaśnić. I tu wracam do... Jeśli mogę wejść w słowo, 25 lat świętowaliśmy wyborów. Jak przypomnę, pan Leszek Żebrowski to również uczestnik opozycji niepodległościowej, tak to nazwę. No właśnie, a teraz po 25 latach można chyba byłoby się zastanowić i zadać pytanie, czy każda opozycja w PRL-u była niepodległościowa, panie Leszku? To jest temat już oddzielny, musielibyśmy odpłynąć. Oddamy, jeśli można, jedno pytanie od naszego gościa. Można? Opozycja, która powstała w połowie lat 70., była tak jakby dwoista, dzieliła się na dwie części. Jedna nazwała się opozycją demokratyczną, to była ta Korowska i wokół Komitetu Obrony Robotników, to jest Kuronik, Remek, Michnik i inni, a cała reszta, jak z tej nazwy wynika, nie była demokratyczna i to do dzisiaj trwa. Tamta opozycja była pozycją niepodległościową, która stawiała jasno cel. Polska musi odzyskać niepodległość. W opozycji demokratycznej tego nie było. Tam nigdy taki postulat nie padł. I dzisiaj jedna z tych dwóch orientacji rządzi Polską. A jak rządzi? Wiemy. Ponieważ jest kapłan na sali, to nie powtórzę hasła wyborczego PO, powtórzę tylko końcówkę. D i kamieni kupa, prawda? Do tego nas prowadzili. Jeśli minister spraw wewnętrznych, który pełni służbę państwową i jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne i jest koordynatorem tajnych służb. Mówi, że Polska istnieje już tylko teoretycznie. To ja rozumiem to w ten sposób, że co było do sprzedania, to sprzedaliśmy, co było do ukradzenia, to ukradliśmy, a teraz tą kupą kamieni to my ich zostawimy i w nogi. I nas tu nie będzie, niech oni się martwią. Ale to jest temat na oddzielny sposób. Jasne, że tak. Proszę, żona ministra jakiej jest narodowości? Nie wiem. Ja mam zdjęcie, nie przygotowałem się do zapowiedzi. Korzystając z okazji, panie Leszku, że ludzie przyszli na spotkanie i mają taką wyjątkową okazję zadać panu pytanie. Kolejne, proszę bardzo. Dziękuję. Michał Hajewski, Jedwabne. Pozwalam sobie zabrać ten głos ze względu na to, że w latach 2001, ale już po tej chucpie do 2006 roku pełniłem funkcję burmistrza Jedwabnego i wtedy znosiliśmy się przez te prawie 5 lat w różnych relacjach, starając się bronić dobrego imienia Jedwabnego. Chciałbym potwierdzić, że niewiele czasu upłynęło od tych wydarzeń, kiedy do gminy, do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z żądaniem zwrotu 4 działek pożydowskich.
udało nam się wybronić, żadna z tych działek nie została wprost przekazana. Domyślam się, że państwo polskie wypłaciło jednak odszkodowania z budżetu, bo to taka jest procedura. I tutaj jakby na pewno Pan zechce to potwierdzić i rozwinąć ten temat, że płacimy, to jest jakby w odpowiedzi na Pańskie pytanie, że płacimy finansowo, płaciliśmy, płacimy i będziemy płacić za to, że nie potrafimy się. I jeszcze jedno zdanie. To, że my mówimy o historii, to jest bardzo ważne, ale co możemy zrobić, żeby to się nie powtarzało? Proszę Państwa, zbliżają się wybory samorządowe. Tutaj trzeba zwracać uwagę, kogo wybieramy. I mówmy to do swoich rodzin, znajomych nie tylko w Łomży, u nas w Jedwabnem, ale w całej Polsce. Dziękuję bardzo. Temat odszkodowań, tak zwanego odzyskiwania mienia, to znowu jest temat rzeka, nie na dzisiaj, bo nie załatwilibyśmy tego. Ja tylko Państwu uzmysłowię, jak to wygląda, czym jest obecne państwo polskie i na co sobie można w nim pozwolić. W mieście Lublin trwało postępowanie o odzyskanie jakiegoś mienia pożydowskiego. Wystąpiła gmina, która ma do tego prawa, chociaż na przykład polskie instytucje przedwojenne, partie polityczne, organizacje samorządowe, stowarzyszenia, ponieważ nie było ciągłości prawnej, nie było ich w PRL-u, bo były zakazane, rozpędzone, ludzi wymordowani, nie mogą odzyskiwać swojego przedwojennego mienia, czyli siedzib, majątków ruchomych, nieruchomych, działek i tak dalej, bo jest to niemożliwe. Natomiast gminy żydowskie, które reaktywowały się po 1989 roku, odzyskują bez żadnych przeszkód. Często jest to mienie odzyskiwane wielokrotnie. I taki przypadek właśnie w Lublinie, gdy miejscowa gmina wystąpiła o jakąś nieruchomość, trwało postępowanie sądowe, ta nieruchomość została im przyznana. Wyszło na jaw, że to już zostało oddane w latach 60. Dane w postaci finansowej, czyli zostały wypłacone odszkodowanie przez rząd Stanów Zjednoczonych, a PRL ówczesny wyasygnował na to fundusze. Co zrobił sąd w takiej sytuacji? Uznał, że skoro oni tyle stracili, to i tak im się to jeszcze raz należy. Można? Okazuje się, że można. Ale to właśnie zależy od tego, jakie będą władze samorządowe, jakie będą władze krajowe, jakie osoby będą Polską rządziły i czy potrafią przeciwstawić się naciskom międzynarodowym. Jest przykład w Europie, że jest to możliwe, jest to skuteczne. Jest to premier Węgier Orbán, który popędził tego typu instytucje, który rozumuje kategoriami interesu własnego narodu, który zmienił konstytucję, mimo że go wyzywano od faszystów, bo węgierska konstytucja zaczyna się od słów my Węgrzy, czyli Węgrzy decydują o swoim losie. Słowo używała pani Annę Adlebalu. Ale to jest... Nie będę wchodził w tematy poboczne. Wracamy teraz do sprawy Jedwabnego, do dalszego ciągu. Jeszcze jest jedno pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry, moje nazwisko Konarski Wojciech, reprezentuję Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej. Panie Leszku, Pan był dzisiaj w drodze i nie wiem, czy zna Pan najnowszą wiadomość. Policja na polecenie prokuratury zatrzymała prace badawcze na cmentarzu Służew. Nie ma pieniędzy, czy coś innego? Nie wiem. Koszty rachunki u Sowy i przyjaciół musi zapłacić. No. Dziękuję. Dobrze. Ale proszę Państwa, to jest na oddzielne spotkanie, to są tematy rzeki. Ja mogę powiedzieć jednym zdaniem, ale to niewiele da. Sprawa ekshumacji w tych miejscach wygląda w ten sposób, że na szczątkach naszych bohaterów pochowali się oficerowie informacji wojskowej, ubecy, członkowie biura politycznego, oficerowie śledczy. Jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Zamiast załatwić to w trybie administracyjnym, jednym aktem wyrzucić z tych grobów, zebrać ich w szczątki jakieś tam w plastikowe torebki, zanieść rodzinom, rób ta co chce ta, to my musimy teraz czekać, że rodziny wyrażą zgodę. Nie wyrażą. W związku z tym nie będzie można wydobywać naszych bohaterów, bo na ich miejscu leżą ich mordercy. Ależ oczywiście, że można, tylko trzeba chcieć, to musi być wola polityczna, a tej woli nie ma. Jeśli państwo polskie chowa z najwyższą starannością, tak delikatnie mówiąc, Wojciecha Jaruzelskiego,
człowieka, który całe życie dorosłe jest po drugiej stronie, który zwalczał polskie podziemie niepodległościowe, który ma niezaprzeczalne zasługi w budowie ustroju komunistycznego. Pogrzeb jest państwowy. Na tych czerwonych poduszkach idzie kompania honorowa, jak szwanc-parada i niesie te sowieckie ordery. Jest to po prostu przeniesienie nas w epokę stalinowską. On tak samo był wychowany, gdyby był PRL. Nic się nie zmieniło. Dla niego jest miejsce na powązkach, dla niego są fundusze, jest ochrona policji. W krzakach naokoło, tam gdzie byliśmy, stali funkcjonariusze z jakimiś przyrządami do rozsiewania jakichś płynów, jak na insekty. Chcieli nas tym, nie wiem, spryskiwać, rozpędzać. Jest to coś nienaturalnego, coś bardzo bolesnego, a to są tematy, mówię, nie na dzisiaj, nie na teraz. Wróćmy do sprawy Jedwabnego, bo chcę to skończyć, żeby później już normalnie rozmawiać, żeby była dyskusja. Kolejne pytanie, teraz konkretne, mam nadzieję, o Jedwabnym. Andrzej Piotrowski. Chciałem zapytać o taki wątek Polaków, którzy występowali w obronie Żydów właśnie w Jedwabnym i czy być może zginęli tam razem w tej stodole, czy w tym wątku coś wiadomo, czy nie wiadomo? Nie wiem nic o tym, ale tak jak mówię, sprawa nie była w ogóle pod tym kątem badana. Nikt nie szukał, nikt nie zbierał, nikt nic nie chce wiedzieć. Jeszcze pani. Ciekawą postacią w sprawie Jedwabnego jest Izrael Grondowski. To był przedwojenny szef gminy żydowskiej, czyli przywódca społeczności żydowskiej, który w 1941 roku, gdy ta zbrodnia się dokonuje, jest uratowany przez Polaków, schowany, przeżył. Następnie jest ukrywany do końca okupacji niemieckiej. Następnie wychodzi z ukrycia. W sierpniu 1945 roku przechrzcił się, został katolikiem, mieszka wśród ludzi, którzy są nazywani mordercami obecnie, wśród ludzi, którzy rzekomo popełnili tą zbrodnię, mieszka tam z nimi do śmierci. Nikt mu krzywdy nie robi. To jest świadek zbrodni, prawdziwy, który był, widział. Za sam akt konwersji, za to, że zmienił wyznanie, za to, że chciał być Polakiem, strona żydowska przedstawia go następująco w swoich publikacjach. Pałał taką nienawiścią do swoich ziomków, że jak się rozpoczął ten polski pogrom, poleciał do księdza Kępińskiego, do ówczesnego proboszcza, kazał się ochrzcić, co też ksiądz uczynił, wziął jakąś siekierę czy jakiś nóż i poszedł mordować rodaków. To są poważne publikacje żydowskie. Jak się można ochrzcić w 2-3 minuty? Jak można tak człowieka szkalować? W Jedwabnem mieszkało więcej osób pochodzenia żydowskiego z przedwojennej społeczności. Nie wszyscy się do tego przyznawali. Ja do nich dotarłem, rozmawiałem. Pamiętam jedną osobę, kobietę, gdy tam przyjechałem. To jeszcze sprawa była na samym początku. To była niedziela rano i ta pani zapytała, pan jest dziennikarzem, a jaką gazetę pan czyta? Ja w tym momencie nie wiem, co zrobić, bo może jej chodzi o Wyborczą czy coś i jak powiem, że inna, to nie będzie chciała ze mną rozmawiać. Ona mówi, bo wie pan, bo jak pan nie czyta naszego dziennika, to ja z panem rozmawiać nie będę, bo tylko nasz dziennik pisze prawdę. To jest postawa miejscowych Żydów. Te osoby nie były wykorzystane jako świadkowie. Ich relacje nie są nigdzie przytaczalne. Ten Izrael Grondowski, który przybrał imię już chrześcijańskie Józef, zeznaje w sprawie Jedwabnego w 1948 roku, że ci, którzy zeznają przeciwko Polakom miejscowym, to są ludzie, którzy chcieli pieniędzy od oskarżonych, a oni ich nie dali. W związku z tym tak są oskarżani, a są to ludzie niewinni. To jest jego zeznanie podczas rozprawy głównej w 1948 roku. Te wszystkie rzeczy trzeba zbierać, to wszystko trzeba cierpliwie pokazywać. I bez tej wiedzy, bez obudowania tego szczegółami, ale tymi istotnymi, tymi prawdziwymi, które mają znaczenie dla sprawy, nie dociekniemy do tego, jak było naprawdę i co się stało. Nie można negować roli Polaków w tej sprawie. Z pewnością brali udział albo przymusowo, albo się dołączyli z innych pobudek, na przykład zemsty za to, co się działo przedtem, to tak, ale jeśli nawet śledztwo, to prowadzone już przed dosłownie 11 laty i umorzone z braku wykrycia sprawców, pokazało, że rola Polaków nie była taka, jak to jest nagłośnione, jak to jest pokazane i że lokalna społeczność zachowała się zupełnie inaczej. To, co pokazał pan Artur Janicki. Od 11 lipca, czyli dzień później,
Niemcy tworzą w Jedwabnem getto. Ono nie jest ogrodzone. To nie jest tak jak w innych miejscowościach, w dużych miastach, że jest jakiś mur, jakieś zasieki. Nie. Są wytyczone ulice, jakiś kwartał domów i to się nazywa gettem, tam ci Żydzi mają mieszkać. Oni żyją w Jedwabnem i żyją razem z tymi mieszkańcami, którzy są rzekomo mordercami, przez następne kilkanaście miesięcy. Polacy ich w znacznym stopniu utrzymują. Biorą ich do prac polowych, do innych, żeby tylko ich uchronić przed wywózką, przed Niemcami. Ta liczba jest nieznana, jest to minimum 100 osób, od 100 do 200 osób zgromadzonych w tym getcie. Później, gdy następują wywózki, gdy Niemcy w drugiej połowie 1942 roku przystępują do eksterminacji już na wielką skalę, te resztki ludności żydowskiej są przemieszczane do większych gett, tak jak z Jedwabnego do Łomży. Te getta zanikają, te społeczności zanikają, ale jeszcze wiele osób, które zdawały sobie z tego sprawę, co się dzieje, jaki los ich czeka, zdołały się ukryć, uzyskały pomoc Polaków i przeżyły wojnę. Do października 1945 roku w miejscowości Jedwabne przebywa jeszcze około 40 Żydów. Ci, którzy wracają tam po wojnie. Większość z nich nie zostaje na ziemiach polskich. Oni, tak jak cała reszta, dokonują tej alii, czyli eksodusu, wracają tam, gdzie są wzywani, że ich miejsce teraz będzie gdzie indziej. Ale mieszkają w Jedwabnem. I dopiero przed akcją na miejscowy posterunek milicji obywatelskiej, która ma być dokonana przez polskie podziemie, ci Żydzi są ostrzeżeni. Tu będzie strzelanina, wy mieszkacie blisko posterunku, możecie mieć jakieś ofiary, musicie się stąd ewakuować. Zostali ostrzeżeni, nikt z nich nie zginął. Ten wątek też nigdy nie był badany. Ale ja tylko chciałam spytać Panie Leszku, czy Pan słyszał o takim świadku jak Apolinary Domicz w sprawie Jedwabnego? Apolinary Domicz. nie pamiętam tych Otóż był to mój ojciec, który w tym dniu, kiedy spalono Żydów, wraz z 2 swoimi kolegami pasł krowę w okolicy Jedwabnego. I naturalne jest, że jeśli jest gdzieś pożar, to wtedy wszyscy biegną do pożaru. I oni zostawili te krowy, ci chłopcy, i przebiegli przez ulicę Jedwabnego w okolicy tej stodoły. Schowali się tam i tak jak mój ojciec mówił, że wokół tej stodoły oni widzieli tylko Niemców. Tylko Niemców. Ci 2 świadkowie już nie żyją. Mój ojciec wcześniej zmarli, wyjechali z Jedwabnego. Mój ojciec znalazł się później w Stanach i po 2000 roku, kiedy sprawa Grossa się zaczęła, Gross przyjechał prezentować swoją książkę na Uniwersytet na Manhattanie. Do mojego ojca dotarł pan Milewski, to jest prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Ja o tym dowiedziałam się, kiedy przyjechałam na pogrzeb swojego ojca i przyniesiono taki piękne kwiaty i wieniec i tam było z napisem takim: temu, który odważył się bronić honoru Polaków. I przyszedł z tym wieńcem ten pan Milewski, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, i ja go spytałam, jak to właśnie było, a on mówi, że kiedy Gross miał przyjechać, zresztą mój ojciec tam udzielał wywiadu, bo kiedy doszedł w tych Stanach, tam opowiadał, no i kiedy Gross miał przyjechać, to prezes Polonii Amerykańskiej przyjechał po niego i wraz z nim pojechał na Uniwersytet na Manhattan na to spotkanie. I kiedy Gross zaprezentował swoją książkę, to wtedy pytano, czy o świadkach, była mowa o świadkach i wtedy mój ojciec bał się bardzo, bo mówił, że tam zrobią mu to i tamto, ale wstał i powiedział, że on w tym czasie, kiedy właśnie palono tych Żydów, to on to widział. No więc powstała konsternacja na tym uniwersytecie, bo było Żydów wielu i jeden do drugiego tam szu i zaczęli sobie tłumaczyć, kto to i co to. Powstało takie tam zamieszanie. I ojciec powiedział, że on był w tym czasie i widział, jak ta stodoła płonęła i że on wokół tej stodoły widział tylko Niemców, on tam nie widział Polaków. I wtedy, no i ja pytam tego prezesa Polonii, pana Milewskiego, mówię, no i jaka była reakcja Grossa? Mówię, jeśli to przetłumaczono. I mój ojciec powiedział, że tam byli sami Niemcy. Mówię, jak Gross zareagował. A ten pan odpowiedział mi tylko tak:
no Gross bardzo się w tym momencie zczerwienił. Bardzo się w tym momencie zczerwienił, kiedy powiedział ojciec, że widział tylko tam Niemców. No i ja mówię, jak wyglądało dalej spotkanie? Mówi, no i wtedy już krótka była rozmowa, bardzo szybko, mówi, to spotkanie, już nie było dyskusji, zakończono. I myśmy wyszli. To ja tylko chciałam dodać, że no to tak było i że mój ojciec nigdy nie opowiadał o Jedwabnym, no nigdy jak nam jako dzieciom. I dopiero jak się zaczęła sprawa Grossa i Jedwabnego, to dopiero wtedy zaczął mówić. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem wcześniej, Jan Tomasz Gross całkowicie swoimi publikacjami skompromitował się jako naukowiec. Człowiek, który opiera swoją wiedzę na rzekomym objawieniu, człowiek, który mówi, że nie musi badać dowodów, człowiek, któremu się myli wszystko w tych jego publikacjach, jest całkowicie niewiarygodny i on się nie zmieni. Są następne jego publikacje. To też nie jest czas w tej chwili na to, żeby o tym mówić, bo brakuje tego czasu. Ale w jednej z ostatnich pisał o roli polskich dzieci pod okupacją, że 6-letnie polskie dzieci obsiadywały bramy get i wyłapywały za kołnierz każdego uciekającego Żyda i dostarczały ich Niemcom. I siedziały 24 godziny na tych bramach. Była godzina policyjna. Dziecko 6-letnie, które waży, nie wiem, 15 kg, jest w stanie unieść ile? 2, 3 kg, 5, ale nie dorosłego Żyda za kapotę i jeszcze potrafi go zanieść do Niemców. To jest w jego naukowych publikacjach. Tego typu rzeczy. Ale nie chcę Państwa straszyć. Gross nie jest najgorszy. Tu publikacje, które przywiozłem, moje, zawierają obszerne cytaty, wyciągi z prac naukowych amerykańskich, zachodnioeuropejskich. Oczywiście autorów żydowskich. Tam jest dopiero wiedza, która przeraża. Jest wiedza o powstaniu w Białymstoku, gdzie jeden z uczestników, czy ze świadków tego powstania, człowiek, który siedział w getcie białostockim, opisuje w latach 90. w książce wydanej także w Polsce przy pomocy polskiej instytucji i dotowany polskimi pieniędzmi przez profesora Adama Dobrońskiego, który napisał, że powstanie w getcie wybuchło dzięki pomocy Niemcom, którzy dostarczali broń, amunicję, żywność, lekarstwa. W związku z tym pytam, przeciwko komu wybuchło to powstanie? Jeśli Niemcy pomagali i Niemcy ukrywali tych Żydów, którzy mieli trudności, to ukrywali przed kim? Profesor Dobroński napisał bardzo korzystne recenzje tej książki. Gdy miejscowi Jakowcy w Białymstoku przeczytali i zobaczyli, zwrócili się do niego, co to jest, to on się wyłgał tym, że on tylko przekartkował tą książkę, on jej nie czytał, w związku z tym nie wie, co jest w środku. To jest dzisiaj też postawa uczonego. Takich ludzi mamy tu, między nami, nie mówię na sali, ale między nami więcej. I to są zawsze działania, które przynoszą nam ujmę. Jeden z polskich historyków, profesor, który zajmuje się stosunkami polsko-żydowskimi, polsko-sowieckimi, pisał książki także, czy artykuły dotyczące Jedwabnego. Napisał, że były 3 postawy Polaków wobec Żydów podczas okupacji. 3 postawy tych, którzy ratowali. I odróżnia je od Niemców, którzy udzielają pomocy Żydom bezinteresownie. Są szlachetni, są bez zarzutu, moralnie czyści. Niemcy, ratując Żydów, czynią dobro. Natomiast Polacy robią to, bo mają określone interesy. Te interesy są 3. Pierwszy to jest interes materialny, czyli Polak, który chowa Żyda czy Żydówkę, to tylko dlatego, że ta druga strona ma złoto i tym złotem płaci. I do tego czasu chowa i ratuje, dopóki jest to złoto. Druga postawa to jest postawa seksualna. Chłopi na wsi biorą sobie młode Żydówki, trzymają gdzieś tam w bunkrach, współżyją z nimi gdzieś tam na boku, bo to jest atrakcyjny obiekt seksualny. Później jak są niepotrzebne, to oczywiście wypędzają i tak dalej. Więc to nie jest żadne ratowanie, bo to jest tylko wykorzystywanie sytuacji. Ale jest jeszcze trzecia postawa. I trzeba być naprawdę odkrywcą, żeby coś takiego wymyśleć. To jest postawa chrześcijańska, która wynika z założenia miłości bliźniego. Żyd jest ofiarą, potrzebuje bardziej pomocy niż ja, więc ja tego Żyda ratuję. Ja, stosując miłosierdzie, dzielę się z nim własnym dobytkiem, własną żywnością, własnym ubraniem, żeby go ratować. Ale to nie jest postawa szlachetna. To jest postawa, która jest naganna moralnie, bo ona wynika z przekonania, że za to będzie zbawienie w niebie, czyli ja to robię dla korzyści.
Czyli wcale ten Żyd nie jest tak traktowany bezinteresownie jak przez Niemca. To są dopiero skrajności i wynaturzenia, ale one są i należy o tym pamiętać. Chciałbym jeszcze parę rzeczy powiedzieć o tych. No, panie Leszku, jeśli można, bo ogóle się może spytamy, bo pan Leszek jeszcze wiele kilometrów przed nim, czy będzie miał ochotę zostać z nami jeszcze przez chwilę, tak, panie Leszku? I zachęcamy, jeszcze przez chwilę, zachęcamy też, są książki pana Leszka tutaj obok, gdy będziecie państwo wychodzić. Polecam serdecznie, to jest dobra, fachowa literatura oparta na prawdzie, w przeciwieństwie do Grossa i innych bajkopisarzy, szanowni państwo. Oddam księdzu teraz. Proszę pana, z panem Adamem Strzemboszem, który już nie żyje świętej pamięci, historii na pewno nazwisko znane, dosyć często rozmawialiśmy na te tematy. I oczywiście on różne ukazywał postawy, ale między innymi rozmawialiśmy też na temat postawy Żydów względem Polaków w okresie od zajęcia w 1939 roku do 1941 roku wejścia Niemców. I tutaj, o ile się orientuję, pan Adam Strzembosz wspominał, że warto by było takie opracowanie zrobić, bo chyba do takiego opracowania jeszcze nie ma, prawda? Czyli jest możliwość tego, żeby kiedyś to uzyskać? Wszystko w rękach, w piórze Leszka Żebrowskiego. Czy podjąłby się pan, chodzi panu po głowie taki temat? Bo to rzeczywiście ta sprawa tej sowieckiej okupacji jest jednak chyba w dużej mierze tak kluczowa. Tylko dwie ręce i jedno życie. Wiem, że już wszystkiego na pewno nie zrobię, natomiast to, co mogę, robię i będę się starał. Proszę państwa, ponieważ jest późno i zaraz się będziemy wszyscy rozchodzić, to ja jestem tak naprawdę na początku i te pytania cały czas będą nas oddalały właściwie od sprawy na bok. Ja proponuję, że ja za chwilę dokończę, a wtedy już będzie swobodna dyskusja. Dobrze? Bo to każdy będzie coś mówił tylko na każdy na inny temat i ja będę musiał to rozwijać. Proszę bardzo, pan Leszek Żebrowski, jeszcze raz oklaski, że przyjechał do nas. I że prowadzi bitwę o prawdę historyczną. Manipulacje, jakie stosowano w tej sprawie, medialne, historyczne, propagandowe, są obrzydliwe. W tłumaczeniach z ksiąg żydowskich, gdzie są relacje Żydów, Żydówek z lat 50., 60., gdzie jest wprost napisane od świadków, którzy widzieli, że Niemcy przy pomocy niektórych miejscowych chłopów dokonali takiej zbrodni. Jest tłumaczenie w miesięczniku Midrasz i później w Gazecie Wyborczej innych przedrukowywane. Miejscowi goje. To nie jest to samo. Po pierwsze, goj jest określeniem skrajnie obraźliwym. Goj to jest ludzkie bydlę. To jest coś pośredniego między człowiekiem a zwykłym bydlęciem. Trochę się różni od bydlęcia, ale do końca człowiekiem nie jest. Jest to słowo, którego się nie powinno w ogóle używać. Tak jak my jesteśmy ćwiczeni w tym, żeby nie używać zwrotów, które mogą być dla tamtej strony podejrzane, niekorzystne. Dzisiaj nawet słowo Żyd to się wypowiada z podejrzeniem, że może ktoś jest antysemitą, że w ogóle to mówi, że może tego się nie powinno. Z drugiej strony takie określenia padają. Jeśli były tego typu manipulacje, że tak zmieniano, a to jest w artykułach rabina Beckera, tego, który z tą siwą brodą przyjechał, poszedł do księdza Orłowskiego, który był pokazywany jako ten szlachetny Żyd, który jest na poziomie, wykształcony, mówi o tej sprawie Jedwabnego tak ciepło, mówi o Polsce przedwojennej ciepło, bez zarzutu. I się okazuje także dokonywał w tych tłumaczeniach tego typu manipulacji. I skąd się to bierze? Z postawy, z pewnej postawy także polskich uczonych. Profesor Paweł Machcewicz, który był wtedy, w okresie jak było to śledztwo i cała sprawa Jedwabnego w IPN-ie, był szefem Biura Edukacji Publicznej, napisał o księdze Jedwabnego w jednym ze swoich artykułów coś takiego o relacjach polskich. Relacje polskie na ten temat to są relacje osób, które były w Jedwabnem, mieszkały tam, widziały i opowiadają. Często nieskładnie, często z błędami. Po latach kilkudziesięciu w licznych szczegółach to się między sobą różni. To jest oczywiste. Ja nie wiem, co ja pół roku temu robiłem, nie jestem w stanie tego odtworzyć. Jeśli ktoś by mnie kazał to zrobić sprzed kilkudziesięciu lat, to naprawdę byłoby to niemożliwe. Od tych ludzi domaga się absolutnej ścisłości. I profesor Paweł Machcewicz pisze o polskich relacjach tak. Te relacje nacechowane są subiektywizmem, emocjami, często zawierają informacje zasłyszane, niesprawdzone, będące wyrazem obiegowych, czy wręcz stereotypowych sądów. Ale są źródłem wiedzy dla odtworzenia nastrojów polskiej ludności, czyli tych nastrojów antysemickich. Że to są niesłuszne, czy wręcz krzywdzące generalizacje. I teraz ten sam człowiek
w tej samej publikacji na następnej stronie pisze o relacjach żydowskich. Relacje żydowskie mają zalety i wady charakterystyczne dla materiału wspomnieniowego. Nacechowane są emocjami, skądinąd w pełni zrozumiałymi wobec tragedii, jakiej doświadczyli ich autorzy. Większość z nich jest wyrazem indywidualnych doświadczeń, a niektóre są zapisem wiedzy zbiorowej, przeżyć kilku osób, które zetknęły się ze sobą w getcie, czy też wspólnie się ukrywały. Można przypuszczać, że taki charakter ma znana relacja Szmula Wassersteina odnosząca się do Jedwabnego i tak dalej. Czyli generalnie relacje polskie są nieprawdziwe, bo są złe. Jest to narracja, która burzy założony porządek rzeczy. Jak o sprawie Jedwabnego trzeba opowiadać. Relacje żydowskie są dobre, mimo że są nieprawdziwe, są subiektywne. Polegają na tym, że to jest kompilacja różnych rzeczy zasłyszanych, ale w związku z tym należy je przyjmować. Mając takie podejście do sprawy, nigdy nie wyjaśnimy nie tylko sprawy Jedwabnego, ale żadnej innej. Generalnie, to co najważniejsze, o czym wspomniałem, rzeczą najgorszą w tym wszystkim było zatrzymanie ekshumacji. Gdyby ekshumacja była przeprowadzona zgodnie z wymogami procedur sądowych, znalibyśmy po pierwsze dokładnie liczbę ofiar, bo te ofiary nie były spalone, tylko były uduszone tym dymem i żarem, w związku z tym te szczątki byłyby policzalne. Po drugie, można byłoby stwierdzić sposób zadania śmierci. Te osoby, które są uduszone dymem, które są nadpalone i na skutek tych cierpień umierają, to jest coś innego niż te, które mają w szkieletach, w swoich ciałach kulki. Tam, gdzie są łuski, jest wtedy zupełnie inny przebieg wydarzeń. Można to było zbadać. I przez to, że jest użyta broń palna, a Polacy takiej broni nie mielibyśmy wątpliwości, jaka jest rola Niemców i co zrobili. I dalsze poszukiwania powinny iść w tą stronę. Właśnie w archiwach niemieckich, poszukiwanie dokumentacji, ale także zeznań powojennych, zarówno Niemców, jak i pewnych funkcjonariuszy społeczności żydowskiej, którzy bardzo dużo o tych sprawach pisali. W drugiej połowie lat 40., na początku lat 50. pewne rzeczy zbierano bezwiednie, tak jakimi one były. Są zeznania Waldemara Machola z Białegostoku, gestapowca, który opowiada, że robił Jedwabne i bez żadnych skrupułów to opowiada. On się liczył z tym, że Szymon Datner, który go tam przesłuchuje i sporządza jego relacje, obiecuje mu, że kara śmierci może być zamieniona na dożywocie. W związku z tym on z ochotą opowiada wszystko, co wie. To jest spisywane, później jest egzekucja, już nie jest potrzebna. Ale mówi, dlaczego to wszystko nie zostało wzięte pod uwagę. I teraz sposób mordowania ludzi. Bardzo specyficzny, prawda? Palenie ludzi żywcem w stodole. To nie jest ani polski wymysł, ani fakt jednorazowy, czy w jakiejś małej skali. Od pierwszych dni okupacji niemieckiej, od pierwszych dni września 1939 roku odbywa się to w różnych częściach Polski, później także na terenach Związku Sowieckiego i innych, palenie ludzi w stodołach, w obiektach. Robią to Niemcy. Pierwsze takie zbiorowe spalenie, jakie znam, to odbyło się pod Częstochową bodajże 8 września, jeśli nawet nie wcześniej. I później kolejno w setkach miejscowości Niemcy palą ludzi właśnie w ten sposób. Ostatnia wielka zbrodnia tego typu, popełniona przez Niemców, przez wielkie spalenie żywych ludzi w stodole, ma miejsce 15 kwietnia 1945 roku, już na terenach rdzennej Rzeszy. W miejscowości Gardelegen między Berlinem a Hanowerem 1016 osób. To byli ludzie, którzy byli na robotach przymusowych. Ci, którzy byli już z tych uwalnianych obozów koncentracyjnych, z więzień, którzy już wyszli, wracają kolumnami do kraju. W większości idą w stronę polską. W miejscowości Gardelegen dociera taka grupa 1016 osób. Miejscowy sołtys przeznacza na to olbrzymią stodołę. Tam jest wielki majątek, latyfundium rolne, olbrzymia stodoła, która pomieściła te 1016 osób. Jest pełna dokumentacja zdjęciowa później z tej zbrodni, bo następnego dnia weszli tam Amerykanie. To, co zobaczyli, to przeszło ludzkie pojęcie, było coś gorszego nawet niż w obozach koncentracyjnych. Ci ludzie zostali tam zamknięci. Udział w zbrodni wzięły jednostki niemieckie.
żołnierze Luftwaffe, oddziały spadochronowe, Hitlerjugend, Volkssturm, wszyscy, którzy byli, plus mieszkańcy, ci, którzy w tym ostatnim momencie, widząc, że idą Amerykanie, chcieli pozbyć się świadków okupacji, jak traktowali robotników przymusowych, jak traktowali więźniów obozów koncentracyjnych. Te 1016 osób zostało spalonych. To jest tak, w jednym z opowiadań Wańkowicza, bardzo skrótowo. Udało się ustalić tożsamość bardzo niewielu osób, bo zaledwie 4. Dla 301 ofiar ustalono tylko ich numery obozowe. Ustalono narodowość niektórych z tych osób. Byli przede wszystkim Polacy, ale także Rosjanie, Francuzi, Węgrzy, Belgowie, Włosi, 4 Czechów, 4 Jugosławian, 2 Holendrów itd. Nie było Żydów. W związku z tym nie ma filmów, nie ma książek, nie ma głosów, nie ma śledztwa. Nie wiem, czy strona polska kiedykolwiek prowadziła jakieś śledztwo w tej sprawie, czy IPN z taką intensywnością, prowadząc sprawę Jedwabnego, nie mógłby się zająć sprawą Gardelegen i zaproponować na przykład Niemcom, jak robicie seriale Nazie matki, Nazie ojcowie, to zróbcie sprawę Gardelegen. Pokażcie, jacy byli zwykli, przeciętni, normalni Niemcy w małej miejscowości, nie żadni naziści. Tego oczywiście wszystkiego nie ma. I nie ma bardzo wielu innych rzeczy. Pamiętajmy o tym, że zbrodnie popełniane w okresie wojny są popełniane nie tylko przez Niemców. To są także zbrodnie popełniane przez bandy komunistyczno-żydowskie na Kresach Wschodnich. Niektóre bardzo drastyczne, gdzie skala ofiar jest prawie porównywalna. W miejscowości Naliboki 6 maja 1943 roku banda komunistyczno-żydowska wymordowała miejscowość. Zamordowano 132 osoby. Niektóre z nich spalono żywcem, w tym kobiety i małe dzieci. Żywe osoby. Nie było ratunku, nie było żadnego miłosierdzia. Za nic. Zostali spaleni, bo nie byli komunistami, nie udzielali pomocy partyzantce komunistycznej, tym grupom żydowskim. I na kanwie tych wydarzeń powstał film w Hollywood. Film pod tytułem Opór, prawda? Gdzie pokazani są, czy Odwet, tak? Odwet, przepraszam, tak. Opór. Znany aktor, który wciela się w rolę Teddy Bielskiego, jest pokazany jak bohater, jak Mojżesz, który ratuje ponad 1000 Żydów i Żydówek. Narracja jest całkowicie nieprawdziwa. Oni w puszczy walczą z niemieckimi czołgami, z dywizją panterną, jakąś SS albo inną, którą oczywiście rozwalają, bo co to dla nich za problem, oni są bohaterami. Powstała książka, którą napisali redaktorzy Gazety Wyborczej. Wzięli się do roboty, pojechali w to miejsce, rozmawiali, sprawdzali, czytali dokumenty, napisali książkę. Od początku do końca fałszywą. W dodatku częściowo splagiatowaną z innych publikacji żydowskich. Gdy to wyszło na jaw, Gazeta Wyborcza ogłosiła, że to rzeczywiście są błędy, nakład zostaje wycofany, my to wszystko poprawimy, wydamy nowe. Nigdy się już nic nowego nie ukazało. Sprawa Naliboków przycichła. Wiecie Państwo, że śledztwo toczy się od mniej więcej tego samego momentu, jak toczyła się sprawa Jedwabnego. Tamta sprawa została w 2003 roku zamknięta. Z tą oficjalną wersją, że jest umorzona, sprawców nie wykryto, nie ustalono roli funkcjonariuszy niemieckich w tej zbrodni. Czyli nie zrobiono nic ponad to, co było ustalone w tym śledztwie w 1947-1948 roku. Że mamy bardzo bogatą wiedzę na temat różnych okoliczności pobocznych, ale co do istoty wydarzeń nie. Tak jak wspomniałem, w Księdze Jedwabnego, to się tam nazywa Wokół Jedwabnego, te 2 takie czarne tomy, jedyny materiał, jaki się nie ukazał drukiem, to jest raport profesora Andrzeja Koli. Najbardziej wartościowa rzecz. Tam jest pełno różnych rozważań, pseudomoralnych, pseudohistorycznych, pseudodokumentalnych, które nic do sprawy nie wnoszą. Natomiast raport człowieka, który zaczął to badać, który stwierdził, że są kulki, że są łuski, że ofiar jest kilkanaście razy mniej niż oficjalnie podawano, że wszystko to zaprzecza wersjom tych fałszywych świadków. Ta część się w tej publikacji nie ukazała. Jest to analogia do tego, co zrobiono z profesorem Tomaszem Strzemboszem.
świętej pamięci Tomaszem Strzemboszem. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na użytek polityków i dziennikarzy zachodnich, głównie w Stanach Zjednoczonych, przygotowało pośpiesznie publikację o sprawie Jedwabnego, zmontowaną z różnych publikacji prasowych. Oczywiście Gazeta Wyborcza miała tam miejsce, Rzeczpospolita i inne media. Profesor Tomasz Strzembosz, który dał swój artykuł, nie zmieścił się. Powiedziano mu, że objętość już była taka, że wicie, rozumicie, to już nie było miejsca, to my to innym razem opublikujemy. Nie opublikowali, nie wysłali tego. Poszła narracja z Polski przeciwko Polsce, przeciwko Polakom, bez możliwości obrony. Takich spraw jest pełno. Czyli sprawa Naliboków nie do badania, bo co roku wychodzi jeden lakoniczny komunikat, że trwają czynności. Nie wiadomo jakie, nie wiadomo na czym polegają, nie wiadomo co ustalono. Jest sprawa miejscowości Koniuchy. To jest styczeń 1944 roku. Przynajmniej 38 osób zamordowanych bestialstwo, w sposób niezwykle okrutny przez bandę żydowską, gdzie znamy kilkudziesięciu uczestników, wymienia nazwiska, gdzie są przytoczone ich relacje, ich wspomnienia, ich publikacje na ten temat. Zrobiono z tego wielką bitwę z garnizonem niemieckim. Koniuchy były ufortyfikowane, miały jakieś średniowieczne wieże z armatami, broń maszynową. Był to garnizon faszystów niemieckich, polskich, nie wiadomo kogo i ta partyzantka żydowska zdobyła i zniszczyła 300 faszystów. Wszystkich wymordowano, dokonano zemsty. Nikt z Żydów nie zginął. Jak można zdobywać w nocy fortyfikacje z armatami, nie ponieść strat, a tam wszyscy zginęli? To była biedna wieś na uboczu, pod Puszczą Rudnicką, gdzie co noc praktycznie były napady, gwałty, rabunki. Tam powstała rachityczna samoobrona. Niemcy dawali liche karabiny, jednostrzałowe, kilka sztuk amunicji i w momencie, kiedy jest napad, ci ludzie mieli strzelać w górę, informując, że coś się dzieje, wzywać pomoc. Chodziło oczywiście o dostawy obowiązkowe. Niemcom chodziło, żeby kontyngenty spływały, żeby nie rabowali tego ci z lasu, tylko żeby mogli to odbierać Niemcy. Oczywiście ta samoobrona ani się nie broniła, ani nie strzelała, była bezradna. Zamordowano 38 osób, kilkanaście osób ciężko rannych, popalonych, rozdysponowano gdzieś po sąsiednich miejscowościach. Tak naprawdę nie wiemy, czy tych ofiar nie było więcej. Jest bardzo prawdopodobne, że więcej. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy się uratowali w Koniuchach. Kilka lat temu jeszcze kilka osób żyło. Stare osoby, zmęczone życiem, przerażone. I rozmawiam i mówię, że pan, pani podpisze taką relację. Proszę opowiadać, ja to wszystko spiszę, proszę tylko o podpis, o uwiarygodnienie. Nigdy w życiu na papierze. Proszę pana, ja się do dzisiaj boję. Po tym, co widziałem, po tym, co widziałam, ja tego nie podpiszę. Ja mogę z panem rozmawiać, ale moja rodzina nawet nie wie, bo mi się to wszystko śni. Dlaczego? Przytoczę państwu fragment wstrząsający. Jest to relacja jednego z uczestników zbrodni w Koniuchach, znanego, tak jak wielu innych z imienia. Wielu z nich porobiło karierę w Izraelu, w świecie. Są profesorami, którzy opisują to wydarzenie jako wielki bój z Niemcami, bój zwycięski. Ale jeden z nich, Paul Bagriański, opisał to tak. Już po tej zbrodni, po tej eksterminacji mieszkańców. Gdy dotarłem do swego oddziału, zobaczyłem, jak jeden z naszych ludzi trzymał głowę kobiety w średnim wieku na dużym kamieniu i uderzał ją innym kamieniem. Był to młody człowiek w wieku około 22 lat i byłem z nim przez cały czas pod ziemią. Był przyjacielskim, cichym człowiekiem. Nigdy nie spodziewałem się po nim, że zrobi coś takiego. To są te opowieści, które przypisuje się mieszkańcom Jedwabnego, które są nieprawdziwe. Tu nie mamy prawa wątpić. To piszą uczestnicy, nie świadkowie zbrodni, ale zbrodniarze. Ale dalszy fragment jest jeszcze bardziej straszny. Dotarłem do oddziału, aby przekazać nowe rozkazy. Zobaczyłem straszny, przerażający obraz. Na małej polance w lesie leżały półkolem ciała 6 kobiet w różnym wieku i 2 mężczyzn. Ciała były rozebrane i położone na plecach. Padało na nie światło księżyca. Jeden po drugim partyzanci strzelali trupom między nogi. Gdy kule dosięgały nerwów, trupy reagowały jak żywe. Drgały i wykrzywiały się przez kilka sekund. Trupy kobiet reagowały w bardziej gwałtowny sposób niż mężczyzn.
Wszyscy partyzanci z tego oddziału brali udział w tej okrutnej zabawie, śmiejąc się w dzikim szaleństwie. Prawdopodobnie część z tych osób żyła, dlatego tak reagowała. Strzelanie kobietom w krocze było zabawą partyzantów żydowskich. To jest sprawa Koniuchów. Toczy się śledztwo, tak samo było wszczęte mniej więcej w tym samym czasie jak sprawa Jedwabnego. Proszę mi powiedzieć, ile było publikacji o Koniuchach w Gazecie Wyborczej? Nie, przepraszam. Była jedna. Informacja Polskiej Agencji Prasowej tej wielkości. W Koniuchach stanął krzyż. Nic więcej. Cenzor przepuścił nazwę. Od tej pory ta sprawa nie istnieje. Tak jak mówię, tu nie ma wątpliwości. Znani są uczestnicy z imienia, nazwiska. Są relacje uczestników. Są ich wspomnienia. Są ich wystąpienia. O Dalibokach powstał także film dokumentalny żydowski w Australii. Oni się tym szczycą, tymi zbrodniami. Nie mają żadnych oporów i żadnych obaw. Natomiast sprawa Jedwabnego żyje już własnym życiem. Są filmy, mamy pokłosie, mamy tego typu wydarzenia. Mamy książkę obywatelki Anny Bikont, My z Jedwabnego. To jest osoba, o której właśnie mówił ksiądz Orłowski, jakim sposobem zdobywała te wypowiedzi, te relacje. Jeden z mieszkańców Jedwabnego, który był kowalem, latał z kowadłem i zabijał Żydów, których złapał. Kowadło waży 100 kg. Musiał być to niezwykły człowiek, który latał z tym kowadłem, potrafił dogonić i zabić. To jest w książce Anny Bikont. Tam są też jeszcze inne rzeczy. Ksiądz Edward Orłowski, o którym wspomniałem, naprawdę święty człowiek. Według niej to jest sprawny organizator nienawiści. Kościół katolicki starannie pielęgnuje swój przedwojenny antysemityzm. I tak dalej, i tak dalej. Skąd się to bierze? I dlaczego taka publikacja? I kim jest autorką? Bez wiedzy także tego typu pewnych rzeczy do końca nie zrozumiemy. Anna Bikont jest córką Wilhelminy Skulskiej, czyli Lei Chorowic, redaktorki Trybuny Ludu. Jerzy Urban, który w wielu sprawach, szczególnie obyczajowych, wie, co w prawie piszczało w kręgach komunistycznych, napisał o Lei Chorowic, że była kochanką całego biura politycznego. To jest ta narracja tego typu ludzi. Książka Anny Bikont została opisana, że dostała nagrodę Parlamentu Europejskiego. Rzeczywiście wydarzenie niezwykłej miary. Nawet to jest nieprawdą. Dostała jakąś nagrodę przyznawaną pod patronatem europejskich socjalistów w Parlamencie Europejskim. Czyli ten Martin Schulz, czy jak mu tamten, to były zawsze takie obślinione usta wywalone na wszystkie strony, który daje taką nagrodę, to nie jest Parlament Europejski. To jest jeden z europejskich socjalistów. To nie to samo. Centralną osobą w opowieści Anny Bikont jest Anna Wyżykowska. Tu zapomniałem dodać, że są relacje jej męża, Aleksandra Wyżykowskiego, z lat 60., złożone w Żydowskim Instytucie Historycznym. On też pisał, a wiedział, miał tych kilkoro Żydów do 1945 roku pod opieką. Ukrywał razem z żoną. Napisał, że zbrodni dokonali Niemcy przy pomocy niektórych Polaków. To wszystko zniknęło. Anna Wyżykowska jest bohaterką przez to, że uratowała grupę 7 Żydów. Że tych 7 Żydów od początku do końca przechowała. To jest nieprawda, bo tam było 9 osób. Jedna z nich na skutek chorób i niemożliwości dostarczenia jej pomocy zmarła, gdzieś tam została później wyniesiona, zagrzebana, a druga osoba to było dziecko, które urodziło się w trakcie. Prawdopodobnie dziecko Szmula Wassersteina z jedną z ukrywanych Żydówek. Ponieważ to był kłopot, ponieważ to było niemowlę, zostało uduszone. Także nie 7, tylko 9. Anna Wyżykowska w styczniu 1945 roku bodajże, zaraz po tym jak na te tereny wchodzą Sowieci, to jest styczeń 1945? Chyba tak. On ucieka do Austrii, zabiera ze sobą Annę Wyżykowską, która chce dzielić życie przy jego boku. Jak dotarli do granicy, była jeszcze potrzebna. Później ją popędził, musiała wrócić. Wróciła do męża, do gromadki małych dzieci, do
Jedwabnego. Dostała lanie od miejscowych ludzi podziemia, od akowców. Dostała lanie za kolaborację. Ją widywano, że chodzi do ubeków i z nimi rozmawia. Samo podejrzenie skutkowało tym, że za to były baty. Była ostrzegana, nie przyjęła tych ostrzeżeń, została pobita, rzeczywiście. Anna Pikont z tego zrobiła wydarzenie antysemickie i w ogóle sprawa polska tak na świecie wygląda, że dostała za to, że chowała Żydów, ratowała Żydów zamiast pomóc ich zamordować. Tak to byśmy sobie ich zamordowali, a ona niestety jakąś grupę sobie schowała. Za to została ukarana. Wszystko byłoby w miarę dla tamtej strony dobre, bo nie można było wykazać, że jest inaczej. Ale zachowała się bardzo ciekawa dokumentacja. Kronika wydarzeń na terenie powiatu łomżyńskiego w latach 1944-1945, sporządzana przez milicję obywatelską. I tam jest dzień po dniu wszystko, co się w terenie dzieje. Dokumenty milicyjne z tamtego okresu, dokumenty lokalne z archiwów państwowych, tych najniższych instancji są najciekawsze i najważniejsze. Później te sprawozdania, które idą w górę, są modelowane, poprawiane, uzupełniane, przeinaczane. Te pierwotne, surowe materiały są najlepsze, najciekawsze, bo są prawdziwe. I jest wydarzenie 9 kwietnia 1945 roku dotyczące Anny Wyżykowskiej, Antoniny Wyżykowskiej, przepraszam. Za to dostała lanię. Ci ludzie z podziemia nie wiedzieli. Gdyby wiedzieli wszystko, to najprawdopodobniej, nie ma chyba co do tego wątpliwości, dostałaby karę śmierci, ta kara śmierci byłaby wykonana. W tej kronice czytamy. 9 kwietnia 1945 roku do UB w Łomży zgłosiła się Antonina Wyżykowska z Janczewa, gmina Jedwabne, która podała nazwiska osób biorących udział w pogromie ludności żydowskiej na tym terenie w 1941 roku oraz 10 członków AK z Jedwabnego. W wyniku takich właśnie działań i informacji, według zestawień Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży, do 17 września 1945 roku przez jego areszty przewinęło się 727 członków AK i 69 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To jest prawdziwa przyczyna kary chłostą. I tak jak mówię, gdyby podziemie wiedziało wszystko, to byłaby pewnie kara śmierci. Sprawa Jedwabnego żyła, żyje i będzie żyła. Niezależnie od tego, co sobie o tym myślimy, niezależnie od tego, co chcą mieszkańcy, niezależnie od tego, co na ten temat ustalimy nowego, tej wersji, która obowiązuje oficjalnie, obecne władze, obecne instytucje za to odpowiedzialne najprawdopodobniej nie zmienią. Jeśli nie będzie odpowiedniego nacisku na przeprowadzenie prawdziwego, pełnego śledztwa, z badaniem wszystkich dowodów, korzystnych, niekorzystnych, ale prawdziwych, to nie dotrzemy do prawdy. I ta sprawa to nie jest sprawa na użytek wewnętrzny w Polsce. My mniej więcej wiemy, jak wyglądała okupacja. Rozumiemy. Jak nie wiemy my, nie przeżyliśmy, to wiemy od rodziców, wiemy od dziadków. Jest wystarczająco dużo dokumentów, filmów dokumentalnych, opowieści, ludzi, którzy to wszystko przeżyli. My nie mamy wątpliwości, że Polacy byli krajem okupowanym, że byliśmy eksterminowani, byliśmy przeznaczeni przez Niemców w pierwszym rzucie do wymordowania przed Żydami. To są pisma ministra sprawiedliwości III Rzeszy, generała SS von Kiraka z 1942 roku, gdzie on wymienia kolejność. Polacy, Rosjanie, Żydzi i Cyganie. Tak to się miało odbywać. Oczywiście potoczyło się inaczej. Żydzi poszli na pierwszy ogień, ale nas czekało naprawdę ze strony niemieckiej to samo. I świat dzisiaj wie, jacy Polacy to są naziści. Palą ludzi w stodołach. Wasikowski pokazuje, że do dzisiaj potrafią ukrzyżować człowieka na wsi tylko za to, że opiekował się nagrobkami żydowskimi. Film, który jest bardzo płaski artystycznie, zrobiony niewielkimi środkami. Tam jest grupa naturszczyków i kilku autorów. Kosztował według filmowców potworne pieniądze jak na takie warunki. Od początku do końca zakłamany.
I ja się początkowo z tego śmiałem. Byłem na tym filmie, na pierwszym pokazie, jaki był w Warszawie. Łącznie ze mną były 3 osoby na sali, więc to też jest jakaś nadzieja, że wracamy do normalności. Ale koleżanka z Berlina, której później pisałem maila i dawałem sprawozdanie, jak to wygląda, że nie jest źle, bo ludzie na to do kina nie chodzą, ona mówi, ty się nie ciesz, mówi, to nie jest tak. To jest film, który pójdzie do Stanów Zjednoczonych, który pójdzie 10 razy w telewizjach niemieckich, dostanie wszystkie możliwe nagrody. O to w tym wszystkim chodzi. I później z przerażeniem stwierdziłem faktycznie, nagrody w Izraelu, w Stanach, w Niemczech pokazywany, Pasikowski nagradzany, Sztur, największy polski aktor obecnie, znawca, wybitny znawca, specjalista od polskiej historii, który byli Głogów z Cedynią, to jeszcze mówi, że historii się uczy z Gazety Wyborczej, to wszystko o tym świadczy. Taka kampania medialna przeciwko Polsce, przeciwko polskiemu Kościołowi i Polakom jako takim, wywodzącym się z tej tradycji, prawdziwym w końcu Europejczykom, bo my nimi byliśmy znacznie wcześniej niż wielu innych, nie rozpoczęła się w tym 25-leciu. Nie rozpoczęła się także pod komuną, po 1945 roku. To jest wcześniejsze. Musimy tu wspomnieć film Heimkehr, film niemiecki, nakręcony w 1941 roku. Dokładnie wtedy, kiedy Niemcy robią Jedwabne, kiedy robią setki innych stodół w innych miejscowościach, kiedy palą ludzi systematycznie w obozach koncentracyjnych, w piecach, palą w domach podczas pacyfikacji, palą w stodołach, w gmachach murowanych, wszelkich innych. W 1941 roku nakręcano film propagandowy Heimkehr, czyli powrót, tak, chodzi o powrót do domu. Film powstał na zamówienie doktora Joachima Goebbelsa, szefa propagandy III Rzeszy. Wtedy też dzieci niemieckie i nie tylko były masowo pędzone do kin, żeby ten film oglądać. To była taka propagandówka. Ciekawostką jest, panie Leszku, grał w tym filmie brat Marka Kondrata. I czołówka niemieckiego kina. Zdobył ten film nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Tak. Niestety cieszył się olbrzymią popularnością w całej Europie. Także to wszystko ma swoją historię, bo to są te korzenie wcześniejsze. Pokłosie to jest dalszy ciąg tego filmu Heimkehr, dalszy ciąg tej samej kampanii. Wtedy to robili Niemcy, żeby bronić siebie, swój wizerunek w świecie. W znacznym stopniu im się to długo udawało, dopóki nie zostały otwarte obozy koncentracyjne, dopóki wojska amerykańskie, brytyjskie, które wyzwalały te obozy, nie zetknęły się z tym, w co przedtem alianci zachodni nie wierzyli. Ale to wszystko było, minęło i przeszło. Dzisiaj walczymy o własną godność, tak jak mówię, o własną dumę. W obozie koncentracyjnym Mauthausen pomnikiem jest olbrzymia menora, kilkunastometrowa. Na obrzeżach obozu Birkenau, gdy stał krzyż, gdy był klasztor karmelitanek. Była wielka kampania antypolska w całym świecie. Krzyże zostały usunięte, karmelitanki wypędzone. Jest to miejsce, gdzie dla Polaków nie ma miejsca. W Polsce, w miejscach, klasztor stoi na miejscu, gdzie rozstrzeliwano Polaków. To jest też bardzo ważne. To było miejsce nie egzekucji Żydów. To jest to, z czym się spotykamy na co dzień. To, co żyje gdzieś podskórnie. My tego nie mamy codziennie w tytułach, nie mamy tego w dzienniku telewizyjnym, ale to jest pewna atmosfera, to jest pewien wytwór z tego pokłosia, z tego Jedwabnego, z tych innych miejscowości, który nas pokazuje jako tą masę, taką bezkształtną, bez zębów, bez pionu moralnego. Jesteśmy obrzydliwi, brudni, odrażający, popełniamy i pewnie będziemy popełniali zbrodnie, czyli dobrze, jak nami kierują jakieś oświecone siły. Do roku 1989 tą rolę pełniła komuna. Komuna mówiła, no zobaczcie, z kim my tu mamy do czynienia. Jakieś bandy reakcyjne, jacyś faszyści, współpracownicy Niemców. Jak nie my, to będzie katastrofa. Po roku 1989 są ich następcy. Często to są rodziny, to są ludzie spokrewnieni, którzy przejęli ten bagaż doświadczeń, wiedzą jak nami zarządzać, jak nami sterować, jak nas w świecie szkalować. W publikacjach, które są tam na zewnątrz, przytaczam także opinie z tych publikacji naukowych żydowskich w świecie. Dr Itzhak Rubin pisał o getcie łódzkim. Książka obrzydliwa. Na przykład napisał coś takiego, że przez wybuch Powstania Warszawskiego
doprowadziliśmy do śmierci kilkudziesięciu tysięcy Żydów w getcie łódzkim. Bo gdyby nie głupi Polacy, gdyby nie zrobili powstania, to Armia Czerwona by sobie przyszła do Łodzi i by wyzwoliła miejscowych Żydów, którzy tam jako w ostatnim getcie w Europie jeszcze siedzieli. To Niemcy zdążyli rozstrzeliwać do końca wszędzie, a w tym jednym miejscu by nie zdążyli. Czy Polacy zrobili po to powstanie, żeby Niemcy mogli wymordować getto łódzkie, bo taki jest wniosek. Ale tam są rzeczy jeszcze gorsze. On na przykład napisał, że jedynym miejscem na terenie okupowanej Polski, gdzie Żyd mógł się uratować, gdzie Żyd mógł ocaleć, było getto i obóz koncentracyjny. To było poza zasięgiem Polaków. Dziękuję bardzo. Leszek Żebrowski, szanowni państwo, dziękuję raz. Już nie zdążymy na pytania. Dziękujemy naszemu gościowi.